można by powiedzieć, wreszcie kobieta. Kobiety są w Polsce w ogóle bardzo przedsiębiorcze. Powiedziałaś, że twój syn tutaj ma niesamowity wkład. Mniej wierzymy w to, że mamy dobrą wiedzę. Dzieci trzeba słuchać. Często jest za mało czasu, żeby te dzieci słuchać. Dla mnie największym luksusem jest wejście do księgarni, dyskutować w związku, bo często my w tych związkach jesteśmy sami. No może byśmy kiedyś taką aplikację zrobili dla dzieci, żeby one się uczyły ekonomii. Jakie są ważniejsze sprawy niż właśnie przyszłe pokolenie, mądrzejsze od nas? Ta chłonność, jaką oni mają na tą wiedzę, to jest w ogóle nie do opisania. W ogóle trudny temat, a o trudnych tematach się rozmawia kiepsko. Bo najważniejsze jest to, żeby wejść w ten rynek, chociaż małym kapitałem, pozwolić sobie go de facto stracić. Ładnie powiedziane. Rozmasować stres. To inwestycja w relacje rodzinne, to jest core. Gościem dzisiejszego odcinka jest Izabela Kozakiewicz, managing partner IKA Sync, redaktor naczelna Reach4Biz i inicjatorka akcji edukacyjnej Trampki na giełdzie, związana z sektorem finansowym od 2006 roku, menadżer z międzynarodowym doświadczeniem w obszarach sprzedaży, marketingu oraz badań rynku. Na co dzień realizuje projekty badawcze skupione na zachowaniach i decyzjach inwestorów indywidualnych oraz konferencje inwestycyjne. Cześć, Grzegorz Kusz z tej strony. Witaj na moim kanale. Dziś moim gościem jest Izabela Kozakiewicz-Franciak. Witaj. Cześć. Dzień dobry. Można by powiedzieć, wreszcie kobieta. Wreszcie kobieta. Obiecałem, że w nowym roku rozwijamy się, będzie więcej kobiet. No i są. Była Kamila Rowińska, jest Iza Kozakiewicz i to nie wszystko. Nie powiemy, kto po tobie, bo będzie kolejna kobieta. A ja już wiem. A ty już wiesz. No i jesteśmy w Krakowie, Iza, jesteśmy na InvestCavs, jesteśmy na imprezie finansowej, inwestycyjnej, edukacyjnej, myślę, że wszystko razem i cieszy mnie to, bo są tu wszyscy, i inwestorzy, i początkujący, i osoby, które mocno ryzykują, osoby, które chcą dbać o budżet domowy tylko, albo aż, i są to osoby, które też dbają o edukację najmłodszych i myślę, że ty też jesteś kobietą, która nie tylko o kobiety dba finansowo, ale też o te dzieciaki i o tym bym chciał dzisiaj porozmawiać. Startujmy. No to dobra, to takie może pierwsze pytanie, może idźmy w psychologię, tu będzie ciekawiej. Takie pierwsze pytanie, bo sobie troszkę o tym porozmawialiśmy troszkę tylko ze 3 minuty, nie więcej. Nie więcej. Jak kobieta różni się finansowo od faceta? Jak ty to przez te lata zbadałaś? No bo facet w Polsce, nie tylko, na świecie chyba jeszcze może nawet bardziej, bo mam wrażenie, że w Polsce te kobiety ogarniają bardziej niż Niemki, niż, nie wiem, Szwedki. Tam się czasami nie chce. Jak ta kobieta ma inaczej zbudowany mózg, albo rozumie inaczej w ogóle tę psychologię inwestowania i zarabiania może w domu? Kobiety są w Polsce w ogóle bardzo przedsiębiorcze i to trzeba powiedzieć. Według różnych statystyk tam ta przedsiębiorczość się dobrze nas trzyma. Potwierdzam. Natomiast z punktu widzenia podejścia do finansów, podejścia do inwestycji jesteśmy bardziej zachowawcze, mamy większą awersję do ryzyka, mniej wierzymy we własne siły, co nie tylko w perspektywie finansów jest charakterystyczne. Nie tylko. Natomiast myśmy zrobili w zeszłym roku badanie Polak Inwestor ogólnopolskie i jest wydaliśmy suplement do tego badania Polki i ich inwestycje 2022. I tam bardzo wychodzą fajne statystyki, które faktycznie pokazują, że to, że się my na przykład boimy inwestować, bo myśmy tam badali i inwestorów, i tych, którzy nie inwestują. I pytaliśmy się na przykład, dlaczego nie inwestujesz? No i w przypadku w stosunku do panów, wychodzi, że mniej wierzymy we własne umiejętności, mniej wierzymy w to, że mamy dobrą wiedzę. Więc jakby gdzieś tam ten aspekt psychologiczny i mniejszej pewności siebie wychodzi. Nie tylko w inwestowaniu. Natomiast co jest charakterystyczne i ciekawe, no to kobiety jak sobie zrobią scenariusz inwestycyjny, to się go trzymają. Z panami różnie to bywa. Czy lepiej, czy gorzej, to już jakby nie jest ten wątek, bo byśmy długo tu dyskutowali. Natomiast faktycznie jeśli inwestorka ma plan, to ona częściej statystycznie się trzyma tego swojego planu. Co oczywiście jest lepsze dla finalnego celu inwestycyjnego, bo nie gramy tymi emocjami. Więc tak. z tego punktu widzenia jakby to jest ciekawe zjawisko. No szkoda, że nie używamy tego częściej niż byśmy mogły, bo po prostu jest tych inwestorek na rynku kapitałowym za mało. No tak, dzisiaj trochę tutaj widziałem, jutro też pewnie, bo będziemy w sobotę, nadal za mało. Ale jest nadal za mało, dlatego to też nagrywamy, żebyście wy, kobiety, drogie Polki, oglądały Izę i kolejną
Nie powiemy, zostawiamy niespodziankę, tak? I kolejną kobietę, która też tutaj na Invest jest, żebyście oglądały, inspirowały się, pytały. Sporo się dzieje, nie tylko konferencje, ale też różne inne rzeczy, więc o tym dzisiaj będziemy też rozmawiać. To płynie z tego, co powiedziałaś, na pewno taka konsekwencja w inwestowaniu. Jest tam oczywiście z drugiej strony strach. Jest taka też niepewność swojej wiedzy, bo mówisz, że część tych kobiet chciałaby się edukować, może nie wierzy w te swoje umiejętności, to może nie inwestuje. Ja słyszałem ostatnio od jednej osoby, która jest w branży właśnie szkoleń, że bardzo dobrymi klientami, tak to ta osoba powiedziała, są kobiety, bo one chodzą na wszystkie szkolenia, bo jak pójdą na jedno, to mówią, to jest jeszcze drugie, to ja jeszcze też tam pójdę. I ta osoba mówi, one chcą wszystkiego się nauczyć, wyszkolić i część z nich, duża część, nie robi nic. Są bierne, mają bardzo dużo wiedzy, często mogłyby zamienić się miejscami z tym szkolącym. Dlaczego? No, znowu to jest kwestia pewnie trochę wejścia w tą psychologię i tą małą wiarę w to, że my jesteśmy wystarczająco dobre, tak. Albo mamy wystarczająco wiedzę, żeby wejść w tą pierwszą transakcję. I wiesz, z punktu widzenia rynku kapitałowego to nie jest dobre, bo wiedza tak zwana na sucho, nauka na sucho nie jest dobrą strategią dla inwestora początkującego, bo najważniejsze jest to, żeby wejść w ten rynek, chociaż małym kapitałem, pozwolić sobie go de facto stracić, tak. Bo wtedy nauczymy się też właśnie żonglować emocjami. Prawdziwych emocji. Demograto to nie jest to samo. Demograto nie jest to samo i jakby to jest pierwsza rzecz. Ale druga rzecz to, co mówisz o tych szkoleniach, że one chcą się uczyć. To jest niesamowite dla mnie doświadczenie, bo myśmy w tym roku 3 marca w Warszawie wspólnie z siecią przedsiębiorczych kobiet i z Girls Money Club zrobiły konferencję Akademia Inwestorki, tak to nazwałyśmy, na około 400 dziewczyn. Panów nie wykluczałyśmy, żeby było różnorodnie, więc było tych panów około 5%, tak jak na rynku kapitałowym, tylko odwrotnie. I powiem ci jedną rzecz. Na tyle różnych konferencji inwestycyjnych, które organizowałam przez ostatnie lata, ta było na tyle wyjątkowa, że korytarze były puste. W ogóle puste. Tam były pełne sale, cały czas, cały dzień. Nie było nikogo na korytarzach. Te dziewczyny cały czas wszystkiego słuchały, mimo że wiedziały, że będą nagrane te prelekcje i że można będzie sobie otworzyć spokojnie w domu. I to mi pokazało, że faktycznie to ciśnienie na taką wiedzę wśród dziewczyn naprawdę jest niesamowite. Tylko wiesz, to jest trochę tak, że znowu wracamy do tego niskiego samopoczucia, że jesteśmy dobre. Jakby trochę się boimy dyskutować na szerokim forum, gdzie są i kobiety, i mężczyźni, że zadamy głupie pytanie, albo że wyjdziemy trochę na właśnie niedoedukowane. I myślę, że to jest jakby ten problem. Ja nie jestem, wiesz, za tym, żeby tam znowu segregować i dzielić konferencje dla dziewczyn, dla kobiet, czy dla mężczyzn. Natomiast mimo wszystko jakiś trzeba znaleźć wytrych, żeby te panie popychać do tego inwestowania. A na takiej babskiej konferencji widać naprawdę to czarno na białym, że to ciśnienie na wiedzę jest. Tak, ja to widzę, to ciśnienie na wiedzę. U nas na kanale też coraz więcej kobiet jest. Było na początku kilkanaście procent, teraz jest chyba 27%, więc to już jest ponad 1/4. Cieszy mnie to. Może czasami dobrze, że kobiety mają taki hamulec ręczny, można tak powiedzieć, że jednak trzymają te emocje na wodzy, no bo one często są odpowiedzialne bardziej za te nasze gospodarstwa domowe też, przecież wychowują częściej te dzieci. No obojętnie co byśmy nie mówili, że to równouprawnienie i powinniśmy to rozdzielić, ale częściej tak jest. Ten facet ma jednak te emocje, więcej ryzykuje. Jakby się te nasze rodziny... Właśnie, co by się tam działo, gdybyśmy pozamieniali te role maksymalnie, więc w to nie idźmy. Po prostu zachęcamy do na pewno większej aktywności. Pojawiły się tam dzieci w mojej myśli teraz, więc chciałbym przejść troszkę do domu, do tych takich finansów domowych. Inwestowanie to jest jedno, inwestujemy nadwyżki, coś co mamy, ale ten budżet domowy w wielu rodzinach dzisiaj, w tych ostatnich miesiącach, latach jest po prostu napięty, że nawet nie ma kasy na inwestowanie. Grzegorz, mówicie jest i za moje inwestowaniu, a my nie mamy, tak? Mamy, nie wiem, 10 000 łącznie, 12 000, mieszkamy w dużym mieście, 2 dzieci, 2 auta, masakra, nie? To po prostu nie wiemy, jak to spiąć. No i o pieniądze jest mnóstwo kłótni. To trzeba powiedzieć wprost, tak? Że najwięcej. I też trzeba nad tym pracować, żeby
żeby umieć z budżetem pracować, to jest w ogóle inna rozmowa i myślę, że też edukujesz. My też edukujemy, mnóstwo tego jest, ale w jaki sposób rozmawiać? Tu chciałbym zapytać ciebie jako kobietę, bo faceci się wypowiadali często po swojemu. W jaki sposób rozmawiać z małżonkiem, z żoną, z mężem o finansach? Jak jest dobrze, to jest łatwo, więc zapytam, jak już jest taka sytuacja jak dzisiaj, myślę, że w wielu domach, gdzie kredyt jest wyższy, gdzie jest napięcie. Gdzie jest napięcie, tak? I nie umiemy sobie z tym poradzić, bo nie za bardzo wiemy. Może już się nie da nawet zarabiać więcej, bo już zarabiamy dobrze, ale wydatki mieszkania może w drogim mieście w centrum, no już skłaniają nas może do jakichś decyzji, których nie chcemy podjąć, może się wyprowadzić. Jak rozmawiać, jak rozpocząć w ogóle taką rozmowę? Bo często ta rozmowa, ona nawet nie dochodzi do niej, bo przychodzi kobieta albo facet, bo te role są różne i chce rozmawiać. O czym ty chcesz ze mną rozmawiać? Wiesz co, no to jest trudna rozmowa, jakby w ogóle trudny temat, a o trudnych tematach się rozmawia kiepsko. Nie ma na nie nigdy czasu, bo przychodzimy do domu, nie wiem, są te dzieciaki, każdy jest zmęczony po pracy. No, ostatnia rzecz, o której chcielibyśmy rozmawiać, to trudne tematy, bo chcemy się odstresować, nie chcemy o tym myśleć. Natomiast faktycznie to, co mówisz, że dzisiaj jest ciężej, bo są wyższe ceny, bo jest mniejsze możliwości na przykład też kredytowania mieszkań. No tak. Więc siłą rzeczy, nie wiem, niektóre rodziny oczywiście rosną, by chciały zmienić to mieszkanie na większe, no nie są w stanie tego zrobić. To też są trudne sytuacje. Też. Więc wiesz, to jest taka zawsze, ja to zawsze mówię, że w trudnych tematach najważniejsze chyba jest to, żebyśmy byli w stanie się postawić w buty tej drugiej osoby. I w biznesie, i w życiu prywatnym, i w rodzinie, i wszędzie. Bo jeśli sobie potrafimy wyobrazić, co ta druga osoba czuje po przyjściu na ten fajrant do domu, że jest zestresowana, że ma swoje problemy w pracy i to, wiesz, nie chodzi o to, żeby nagle jakby z sercem na talerzu iść do tej drugiej osoby, tylko się sobie po prostu wyobrazić. No ja oryginalnie jestem ze sprzedaży i marketingu, więc trochę to jest tak, że jak widzisz klienta po drugiej stronie, to musisz się wstawić w jego buty, żeby wiedzieć, jak mu zakomunikować to, co chcesz powiedzieć. I chyba to jest trochę o tym, że zanim zaczniemy w ogóle tą rozmowę, żebyśmy pomyśleli sobie, co ta druga strona w ogóle widzi. I oczywiście, wiesz, w zależności od problemu, no bo czasem jest tak, że faktycznie jest ciężko materialnie, bo nam się mniej na przykład budżet spina, ale często to jest tak, że ten problem gdzieś tkwi na przykład też w życiu zawodowym, w jakimś zakręcie zawodowym. I to też jest ważne dyskutować w związku, bo często my w tych związkach jesteśmy sami. Potem faktycznie to się rozwleka między palcami, no bo de facto każda z tych osób sobie sama radzi z tym problemem, podczas kiedy no powinniśmy spróbować jakoś tam sobie z nim wspólnie poradzić. To jak ze spółką. No gdybyś miał wspólnika i z nim nie rozmawiał o wszystkich problemach w firmie, no to ta firma by się po 6 miesiącach pewnie, albo roku najpóźniej po prostu rozpadła. A my tutaj, wiesz, mamy spółkę, no bo małżeństwo to jest forma spółki, umowy. No a tej dyskusji często nie ma, więc trzeba chyba zacząć od tego, żeby zastanowić się właśnie, jak ta druga osoba w ogóle widzi tą rzeczywistość. Co ona tam ma w głowie. I od tego, i wtedy miękniemy trochę z tym swoim, wiesz, bo często jesteśmy tacy nastroszeni trochę, ale jak sobie wyobrażamy tą drugą perspektywę, to jest dużo łatwiej. Miałaś takie rozmowy? Mam, tak. Dalej. My dużo rozmawiamy. My jakby w związku dużo potrafimy rozmawiać i o życiu zawodowym, i o finansach z moim mężem. I to jest fajne, bo wiesz, jak nauczysz się tego rozmawiać, to jesteś w stanie rozmasować każdy stres, który cię dotknie. Czy zawodowo, czy finansowo. I to jest naprawdę spoko. Ładnie powiedziane. Rozmasować stres. No. Tak. Ale tych stresów właśnie jest dużo. Dużo jest. My sobie też dajemy mnóstwo oczekiwań, porównujemy się z innymi, gonimy często i ja dlatego pytam o wdzięczność. No myślę, że to pytanie padnie, więc masz łatwiej, możesz się przygotować, bo wielu ludzi również na takich konferencjach pyta, ile zarabiasz, wiesz, za ile to kupiłeś, ile zarobiłeś, jaki ROI. I te kobiety będące na tych konferencjach trochę patrzą z boku. Ja tak chodzę po tych korytarzach i dzisiaj zastanawiam się, co tu jest największą wartością, za co jestem wdzięczny, czego my możemy się wspólnie nauczyć. Ktoś powie, Grzegorz, jakieś truizmy. Ja mówię, no nie, bo w ostatnim szczególnie czasie, kiedy zostaliśmy zamknięci, tak? I część o tym już zapomniała, a to były fatalne doświadczenia.
No to trochę się ludziom pozmieniało. Ten heksagon się trochę przekręcił. Niektórzy go w ogóle mają, odkurzyli go, odkryli, że on istnieje i już pamiętają, że nie tylko pieniądze i nie tylko ROI, nie tylko giełda i nie tylko zarabiać, że te pieniądze są ważne, ale zacznijmy od poukładania budżetu domowego. I to wystarczy. To wystarczy. Rozmowa, budżet domowy, poukładanie zarobków. Oczywiście jak ktoś zarabia za mało i nie da się budżetu spiąć, to nie jest jedyny problem, tylko trzeba więcej zarabiać. Ale jeśli są te pieniądze, żeby ten budżet ogarnąć, to te inwestycje wcale nie są najważniejsze. To ja tak dzisiaj mówię oczywiście jaki mój komentarz do całej tej sytuacji z 3 lat do tyłu, bo też różne rzeczy, rollercoaster finansowo-biznesowy przeżyłem przez moje decyzje, ale oczywiście nie wiedziałem, że marzec 2020 nadejdzie, bo nikt nie wiedział, więc trochę kasy też straciłem, odrobiłem już, więc też to mam. Więc troszkę mi się ten heksagon też zmienił i dobrze, bo to w dobrym kierunku u mnie poszło. Idźmy dalej, wrócę do tego, żeby tu mojej prywaty nie wrzucać. A zahaczmy o te trampki, bo to jest świetny projekt i zanim tu dzisiaj zaczęliśmy, to powiedziałaś, że twój syn tutaj ma niesamowity wkład i można powiedzieć, że jest pomysłodawcą tego. Tak to dzieci było. trzeba słuchać. Często jest za mało czasu, żeby te dzieci słuchać, szczególnie jeśli jesteśmy zagodnieni, zapędzeni, dużo pracujemy. Ja pracuję dużo. Moje dzieci nie boją się tego mi powiedzieć i często mówią, że pracuję faktycznie dużo. Natomiast historia trampek jest dosyć przekorna, bo ja moim dzieciom próbuję nie wciskać wiedzy na siłę, tylko podrzucam na przykład im jakieś fajne książki, bo jestem w ogóle molem książkowym. A co to znaczy fajne książki? Może? No właśnie, dla mnie największym luksusem jest wejście do księgarni. I naprawdę ja nie muszę chodzić do sklepu, kupować ciuchów, natomiast wejście do księgarni jest naprawdę dla mnie super doświadczeniem. Jak jeszcze mogę telefon włączyć, to jest naprawdę na godzinę największy luksus. I ja wybieram książki i dla siebie, i dla dzieciaków trochę z strony tego, jak one są wydane, jak one jakby wyglądają w środku, czy one są ciekawie, oprócz oczywiście merytorycznej kwestii, natomiast czy po prostu masz przyjemność z korzystania z tych książek. I kupiłam mojemu synowi Jaśkowi, który ma teraz 12 lat, a wtedy miał 10 gdzieś, bo to było 2 lata temu, taką książkę Ekonomia, czyli coś, o czym dorosli ci nie mówią. Bardzo mi się spodobał ten podtytuł, stwierdziłam, że to jest jakby już to. To jest ten elemencik, który go skłoni do tego, żeby sięgnąć. I dałam mu tą książkę i mówię, zobacz, jakby przeczytaj, fajne, powiedz niefajne, zobaczysz. No i on zaczął tam przeglądać sobie. I w pewnym momencie, po kilku dniach, zobaczyłam, że siedzi i tam coś rysuje na kartce. I mówię, co ty, synku, rysujesz? A on mówi, dług państwa. I ja mówię, dług państwa rysujesz? A skąd w ogóle to wziąłeś? A on mówi, no zobacz, w tej książce tam było wytłumaczone. No i zaczęliśmy rozmawiać o tej książce, jaka ona mu się podoba. I on wtedy mi powiedział tak, mama, wiesz, ty tam w tych startupach trochę coś robisz, a może byśmy kiedyś taką aplikację zrobili dla dzieci, żeby one się uczyły ekonomii, bo to w sumie fajne rzeczy są. Ja mówię, dobra, jakby zrobimy. No i dobra, 2 lata minęły i w zeszłym roku on do mnie powiedział, ty wiesz, dużo rzeczy obiecujesz, potem nie spełniasz, bo dużo masz tej pracy i tak mi wszedł na ambicje. I mówię, dobra, jakby coś trzeba z tym zrobić. I to był jakby jeden czynnik. A drugi czynnik był taki, że organizowaliśmy w czerwcu zeszłego roku taką konferencję o inwestowaniu w startupy, w innowacje, Reach for Biz Meetup. I tam przy okazji takiego totalnego młynu operacyjnego, jak to z konferencjami bywa, rzuciłam znajomemu, który tą konferencję operacyjnie ze mną organizował, że właśnie Jasiek mówił kiedyś o tej edukacji i w ogóle, że w sumie taka konferencja, jak robimy dla dorosłych, może dla dzieci by coś fajnego było zrobić, ale to takie przerażające. I on do mnie mówi, a co to za problem? Jakby salę zorganizujemy, to zrobimy tą konferencję. No i jakby od takiego pomysłu na kolanie powstały trampki, które zrobiliśmy 23 listopada na sali notowań GPW. Fundacja GPW dała nam tą salę. Udało nam się zebrać wtedy 250 dzieciaków, co było naprawdę dużym wyczynem.
tak energetycznie wykończona, jak byłam, to po żadnej konferencji. I do czasu jakby organizacji tej konferencji udało nam się zyskać patronat Izby Domów Maklerskich, Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, czyli tej zrzeszających TFI, prezydenta Warszawy, miasto Kraków, więc stwierdziłam, że skoro jakby tyle nam się udało marek pozyskać, które powiedziały tak, dajemy patronat, no to nie ma co, kolokwialnie mówiąc, zaorać tego i do kąta wstawić po jednej edycji. No i tak powstał pomysł. Trampki drugie były wczoraj w Krakowie, na kolejne ponad 200 dzieciaków. Mamy kanał na YouTubie, Trampki na giełdzie, prowadzą go i dzieciaki z podstawówki, i licealiści. Przynosimy im, zapraszamy do studia ekspertów rynku kapitałowego i najfajniejsze chyba, wiesz, jest to, jak przychodzi jakiś tam, nie wiem, członek zarządu jakiejś instytucji finansowej albo spółki jakiejś i on mówi, że na przykład trochę się boi usiąść z tymi dzieciakami, bo on nie wie, jakie oni pytania zadadzą, nie wie, czy będzie potrafił wytłumaczyć prostym językiem. I to jest naprawdę wyjątkowe doświadczenie. Po pierwsze, jak te dzieciaki chcą tą wiedzę, a po drugie, jak ci dorośli trochę się boją o tej wiedzy opowiadać, bo nie jest to łatwe. Mhm. I taka była geneza. Trampek na giełdzie. Trampek na giełdzie. Ja widziałem ten kanał i te rozmowy. Ja nawet, jak dobrze pamiętam, dostałem zaproszenie tam. Mhm. Czekamy. I myślę, że to się prędzej czy później ziści, tak. Ja już sobie wyobraziłem siebie tam w studiu i te dzieciaki. Super pomysł, taki oryginalny. I dobrze, że te dzieci się pojawiły tutaj. Mhm. Trzeba podziękować synowi, myślę. Tak, to prawda. I mamie, która słucha dziecka który wszedł na ambicje. Tak, ale która słucha dziecka mimo dużej ilości pracy. Bo powiedziałaś o tym, że można przeoczyć. Można przeoczyć, nie słyszeć. Widzieć, że to dziecko, ten syn, ta córka do nas mówi, ale kiwnąć głową i iść dalej do tak zwanych ważnych spraw. Tak. Do tak zwanych ważnych spraw. A jakie są ważniejsze sprawy niż właśnie przyszłe pokolenie, mądrzejsze od nas, kiedy my nie mieliśmy tej edukacji, kiedy nas nie wysłuchiwano, albo nie było narzędzi, żeby to robić. Nie było takiej możliwości, żeby nie było YouTube'a. Ja to dzisiaj już tu mówiłem, 15 lat temu nie było YouTube'a. Do młodych to mówię, nie było go. On nie jest od zawsze. Internet kiedyś nie istniał, były kafejki internetowe. Dzisiaj się wchodzi, jest wszędzie YouTube, wszędzie internet. Nie pytamy, czy jest, bo jest. Pytamy, dlaczego go nie ma. Dlaczego go nie ma, tak? Dlaczego tak słaby, a kiedyś nie było, więc to faktycznie jest ta różnica, także doceniajmy pomysły, słuchajmy dzieci. Także dziękujemy synowi za... Myślę, że wiele dzieciaków podziękuję, bo 250 dzieciaków to jest 250 rodzin. Te dzieciaki wracają gdzieś i są wśród mamy, taty, rodzeństwa często. Zobacz, tu się pojawia odpowiedzialność ogromna na tym, co tam się pojawia, na tych szkoleniach i gdzie to później jest zanoszone. Zobacz, to ja jeszcze dalej poszedłem, że te dzieciaki idą jutro do szkoły, potem do szkoły, do przedszkola, do swoich kolejnych i zarażają, pozytywnie mówiąc, tą wiedzą, czymś, co może jeszcze jest odbijane. Co? Gdzie ty byłeś? Dług publiczny, co za książka, jakaś ekonomia. Zobacz, co tam się dzieje pozytywnego. Wiesz co, ja w ogóle mam wrażenie, obserwując te dzieci, bo dla mnie te trampki jakby offline'owe, konferencyjne, bo oprócz tego kanału robimy faktycznie na żywo. Nawet lepiej, że na żywo, bo te dzieci dzisiaj mają dużo tego offline'u chyba, co? Mają dużo tego internetu, mają dużo tego online'u, natomiast to, co się dzieje na żywo, to jest dla mnie z punktu widzenia jakby takiego badawczego, bo ja robię sporo badań rynkowych nad zachowaniem inwestorów i dla mnie w ogóle doświadczenie z tymi dziećmi, tam są dwie grupy na każdej konferencji. Jedna wcześniej jest taka młodsza, czyli 7-11 lat, a starsza ma 12-17 lat. Dosyć duży rozstrzał wiekowy, ale myśmy zrobili to z premedytacją, żeby zobaczyć, jak te dzieci też obserwują siebie i swoje dyskusje. Natomiast ta chłonność, jaką oni mają na tą wiedzę, to jest w ogóle nie do opisania. Jak wystawiasz im tych ludzi, którzy są praktykami, bo my robimy tak, że to nie jest jakby czysta prelekcja. Agenda Trampek to jest taka, że tak jak mówię, my po 8 godzinach jesteśmy po prostu wypruci do cna, bo po pierwsze jak przerabiasz 250 dzieciaków, to tam jest młyn. Tam jest absolutny młyn, szczególnie w tych młodszych.
A po drugie, my prowadzimy te warsztaty trampkowe przy wsparciu mentorów, którzy są ludźmi z rynku finansowego, z rynku kapitałowego, z różnych klas aktywów. I dobieramy ich bardziej pod względem takiej, powiedziałabym, energii życiowej, oczywiście też doświadczenia, natomiast to jest naprawdę niesamowite, jak te dzieciaki są chłonne i jak one widzą kogoś, kto na co dzień, nie wiem, prowadzi dom maklerski albo firmę, która się super rozrosła, albo ma kanał na YouTubie albo Instagramie o finansach, bo jakby różni są ci mentorzy. To one po prostu patrzą na tego kogoś i widzą jakby kogoś z krwi i kości, kto jest w trampkach, bo nasi mentorzy muszą przejść w trampkach, kto jest naprawdę luzakiem, to jest fajny i kto im mówi o rzeczach trudnych, o których nikt inny nie jest w stanie mówić, bo ani szkoła za bardzo tego nie mówi, no bo wiesz, jak ktoś nie jest z rynku finansowego, to trudno mu to przekazać, tą wiedzę. Więc naprawdę ta chłonność tych dzieci jest niesamowita i mnie trochę tak naprawdę teraz, jak patrzę na te dzieciaki, boli, że to młodsze pokolenie mimo wszystko jakby ma tak strasznie dużo tych newsów i tych wszystkich informacji dostępnych na wyciągnięcie ręki albo palca. Natomiast no to oni mimo wszystko tego, wiesz, jakby oglądają bardziej głupoty, bo one są, nie wiem, ciekawiej podane, podczas kiedy to, co jest wartościowe i w sumie super ciekawe, bo rynki finansowe to są, ja to zawsze mówię do tych dzieci, jest ciekawsze niż gaming. Jak sobie weźmiesz wykres nawet euro, złotówki i zobaczysz, co się tam dzieje, to w ogóle jakby to jest ciekawsze niż gra. Tylko trzeba im potrafić to opowiedzieć. No a mainstreamowo tak średnio im to opowiadamy. Coraz więcej ważnych treści pojawia się również na TikToku, choć ja nie wiem, czy ja już nie jestem gdzieś z tyłu, czy już nie ma platform nowszych, bardziej trendy niż TikTok. Może są, może ja jeszcze o tym nie wiem i one miesiąc temu wystartowały i tam trzeba być dzisiaj, bo TikTok to już podobno wszyscy mają. Ale faktycznie jest tak, że na TikToku pojawiają się nie tylko ważne treści geopolityczne, polityczne, ale też właśnie zdrowotne, finansowe, edukacyjne, bo kiedyś, pamiętam, 3 lub 4 lata temu TikToka zobaczyłem, i widziałem, że tam tylko dzieci tańczą na schodach, albo małe pieski jakieś się przewracają i mówię, o co tu chodzi? To sama rozrywka, nic tutaj nie ma, więc nie miałem. Tylko zobaczyłem, nie instalowałem, mówię, nie ma sensu, bo tutaj nic z tego dobrego nie będzie. Dzisiaj zmieniłem zdanie, również TikToka mamy i osoby z TikToka przychodzą na kanał, żeby zobaczyć dalszą część tych krótkich filmików. To jeszcze chciałem wrzucić takie moje przemyślenie i zapytać, czy ty się z tym zgadzasz? W zasadzie ty troszkę mnie nakierowałaś na to, ale ja to tak rozumiem, że bardzo ważne jest edukowanie kobiet, nie tylko dlatego, że ty tak chcesz i sama jesteś kobietą i chciałabyś mieć więcej koleżanek, z którymi porozmawiasz na takie tematy, nie dlatego, ale że to jednak kobiety częściej są z tymi dziećmi. I jeśli kobieta będzie ogarnięta finansowo, trzeba to tak powiedzieć, bo to brzmi dobrze i życzymy każdej kobiecie, żeby była ogarnięta finansowo, bo kiedyś każda nie była, tak jak każdy facet. Trzeba było do tego dojść edukacją i praktyką przede wszystkim, nie zbieraniem wiedzy, nie biernością. Praktyką, tak. To te kobiety są jednak bliżej tych dzieci. I właśnie jeśli te kobiety będą się interesowały, będą na konferencjach, będą czytać, będą oglądać YouTube, będą słuchać podcasty, to przecież one jako pierwsze przekażą tym dzieciom tą informację. One będą przecież tą latarnią, będą patrzeć na tą mamę, no bo ta mama częściej jest przy tych dzieciach, tak jak mówię, obojętnie czy nam się to podoba, czy nie, czy to chcemy zmieniać, czy to zmienimy, to tak jest. I to dziecko będzie patrzeć w kierunku mamy i powie, o, mama się tym interesuje, mama przyniosła książkę. Więc czy ja to dobrze zrozumiałem, że to właśnie w tym kierunku idzie, żeby te dzieci przez te mamy jednak edukować? Tak troszkę pośrednio? Pośrednio jakby taki pomysł mój jest, żeby jakby te konferencje, które gdzieś tam robimy do kobiet, żeby one też miały ten pośredni wpływ na to młode pokolenie. Ja ci powiem tylko jakby jedną rzecz, która to było ze 2 miesiące temu, którą w ramach tej inicjatywy Trampki na giełdzie żeśmy zrobili. I to było dla mnie dosyć takie zaskakujące, nie wiem, odkrycie, obserwacja, bo zrobiliśmy akcję recenzowania książek, czyli jakby daj dziecku książkę o finansach albo wybierz z nim wspólnie, niech ono przeczyta, nie wiem, narysuje recenzję, napisze, czy fajna, czy do luftu, jakby no, jak każda recenzja jest okej. I my będziemy to publikować na naszych tam tych kanałach trampkowych.
I przygotowaliśmy całą komunikację, ją rozesłałam też u mnie jakby na kanałach moich social mediowych, na których potem nawet sprawdzałam, jaki mam rozkład płci na tych kanałach. Dlatego, bo mnie to zaszokowało, że zgłosiło się do mnie, słuchaj, ze 25 osób, że one bardzo by chciały swoje dzieciaki popchnąć do tego recenzowania. I na te 25 osób był jeden ojciec. Jeden ojciec. Jakby, wiesz, ja nie piję teraz do facetów, że oni nie są okej i nie wychowują tych dzieci, natomiast to jest znaczy ja jestem człowiekiem od Excela, ja robię badania, więc jakby dla mnie to jest prawda, najprawdziwsza prawda. Więc wiesz, tu nie ma co dyskutować, czy to jest jakby złe, czy jest dobre, natomiast jeśli faktycznie jest tak, że te matki podsuwają tym dzieciakom różne, nie wiem, właśnie tam, nie wiem, edukacyjne rzeczy, książki, zabawki, coś tam, no to jakby przez nie możemy mieć ten impact. Więc jeśli możemy mieć ten impact, no to trzeba to umiejętnie zaplanować, żeby faktycznie on się pojawiał. I myślę, że no tutaj nie ma co tam, wiesz, wynajdywać jakby argumentów właśnie, czy to jest dobre, czy to jest niedobre, tylko to robić tak i tyle. Mhm. Dobrze, to zróbmy sobie tutaj dzisiaj przecinek. Ja nie powiem, że kropkę, bo ta rozmowa jest fajna i myślę, że my wiele jeszcze w przyszłości możemy wspólnie zrobić, mając pomysły, mając trampki, mając wizję w głowie w ogóle fajnej Polski, bo ja mam wizję fajnej Polski, która jest i cieszę się tym, co jest, ale wierzę, że pracą, konsekwencją, działaniem, edukacją można zrobić, żeby było lepiej jeszcze na pokolenia i żeby te dzieci nasze i dzieci naszych dzieci później też nie były tylko nosami w telefonach, a jeśli już tam będą, bo tam będą, to żeby tam było coś wartościowego, a nie tylko rozrywka słabej jakości. Ja tylko dodam ci jedną rzecz, bo jakby to jest fajne też odkrycie, że nam się wydaje, że my jakby na taki, wiesz, szeroki mainstream nie mamy wpływu tak codziennie. I mi też się tak wydawało, no coś tam jakby, wiesz, zawodowo każdy robi. Natomiast jak widzę teraz, że takim prostym pomysłem, który naprawdę, te trampki wyszły nam tak spod palca. Dzisiaj w offline przez nasze ręce przeszło 500 dzieciaków. W tym roku przejdzie kilka razy więcej, bo już to jakby mamy w planach. I tak sobie myślę, że wiesz, no tak co powiedziałeś, 500 dzieciaków pójdzie w Polskę, do domu, powie rodzicom, słuchaj, jest coś takiego jak akcje. Pójdą do szkoły, pójdą coś tam. Niech tylko jakiś procent z tych dzieciaków faktycznie coś z tego wyniesie, no to już jest jakaś kulka śniegowa, która będzie sobie leciała. Tak. My mamy tak duży impact dzisiaj przy tych social mediach, jakichś właśnie takich, nie wiem, nawet relacjach personalnych z innymi ludźmi, że po prostu trzeba coś robić, bo jak coś robimy, to naprawdę mamy ten impact. Tak, to jest odpowiedzialność fajna. To jest taki kaliber odpowiedzialności, której ja się nie boję i chcę robić. I mnie to... Trzeba robić. Tak, trzeba robić i ja tego nie robię z musem, tylko z radością i z takim głodem dalej. To jest świetne słowo, z głodem, że chcę to robić. No to dobra, to na koniec dzisiejszej rozmowy to pytanie o tą wdzięczność, bo lubię je, więc pytam gości. I może to na stałe zagości w moich wszystkich filmach i na koniec będzie takie pytanie, a niech będzie. Za co ty jesteś, Iza, wdzięczna? Bardzo ogólnie. Pierwsze 2, 1, 3 myśli, które masz w głowie. Nie zastanawiaj się za długo. Ale komu czy za co? Za co jesteś wdzięczna? Nie komu, po prostu. Możesz być komuś, możesz być za to, co... Nie podpowiadam, to są twoje myśli. Wiesz co, chyba za relacje. Głównie za relacje. Takie bliższe, w sensie domu, takie najbliższe w tej rodzinie, nie wiem, z mężem, z dzieciakami, to troszeczkę dalsze z naszymi mamami, bo my jakby nie mamy ojców, obydwoje niestety zmarli dosyć młodo, z mamami, bo to jest super ważne dla mnie. Moim zdaniem jakby jak już mówimy o tym inwestowaniu, to inwestycja w relacje rodzinne, to jest core, tak, na którym możesz wszystko zbudować, tylko musisz mieć je fajnie rozpracowane. I to są te relacje, a poza tym relacje z jakby przyjaciółmi, znajomymi, ale też w biznesie. Bo moim zdaniem, znowu, jeśli masz fajne podejście do ludzi, z gruntu lubisz ludzi, bo oni są dobrzy, chyba że faktycznie coś im się wydarzyło, no to wtedy trochę inaczej reagują. I relacje chyba
to jest coś, co jest najważniejsze. Zresztą różne badania pokazują, że najszczęśliwsi ludzie to są ci, którzy mają naprawdę ciepłe relacje z innymi ludźmi. I to jest chyba to, za co jestem najbardziej wdzięczna mojemu losowi i za zdrowie, no bo na tym zdrowiu, jak masz zdrowie, to wszędzie zajedziesz. Tak, to paliwo jest potrzebne. Super, tak. Dziękuję. To było to. I to było widać prawdziwe, więc o to mi chodziło. Dziękuję, Iza. Dzięki wielkie. Myślę, że to jest wartościowe. Wysyłamy to wam, zróbcie z tym wszystko, co najlepsze. Dziękuję, do zobaczenia. Dzięki, do zobaczenia. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji, aby nie ominęły Cię nowe filmy. Sprawdź również pozostałe odcinki na kanale lub słuchaj ich w formie podcastu. Do usłyszenia.